Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, które zadaje sobie pewnie każdy druid, który ma 400 level i jakieś bagatela 250 kk luźne na koncie. Mianowicie, czy warto wydać 250 czy 300 kk w zależności od serwera na Soul Hexera? Ponieważ kwestia nie jest tak oczywista, jakby się mogła wydawać i nie jest tak jednoznaczna, jakby się mogła wydawać. Oczywiście Soul Hexer jest najlepszą różdżką dla druida, jaka w tej chwili istnieje w gierce. Natomiast pytanie brzmi nie, czy Soul Hexer jest najlepszą różdżką, tylko czy warto na niego wydać tak duże pieniądze. Żeby to sprawdzić, zrobiłem sobie eksperyment. Zrobiłem 3 15-minutowe hunty. Jeden z Soul Hexerem, w którym miałem włożone imbu na kryta oraz na Magic Level. Drugi z Cobra Rodem, w którym miałem imbu na kryta oraz na Mana Leecha. Oraz trzeci hunt z Lion Rodem, w którym miałem imbu na Mana Leecha oraz Magic Level. Dlaczego nie użyłem tutaj ani Falcon, ani Eldritch Roda? Ponieważ Falcon Rod lepszy będzie tylko tam, gdzie potwory biją z energii, jako że ma wbudowaną odporność na energię. Poza tym zawsze lepszy będzie Cobra Rod. Dlaczego nie użyłem Eldritch Roda? Bo jest po prostu bezużyteczny i może jeśli kiedyś będzie kosztował 2 kk czy 3, to będzie warto go kupić. Na ten moment według mnie nie daje on nic. Miałem okazję go użyć i daje po prostu, przynajmniej jeśli chodzi o samo leczenie, daje mniej niż Soul Hexer, więc uważam, że szkoda sobie zawracać nim głowę. Natomiast przejdźmy sobie znów do eksperymentu. Podczas eksperymentu biłem same elfy. Przy każdym huncie, który trwał 15 minut, używałem tego samego EQ, zawsze miałem odpalonego Mastermind Potiona oraz nie miałem odpalonych charmów, więc damage typowo był zadawany czysto z różdżek z Magic Levela, z levela. Dlaczego 15 minut? Otóż sprawa jest dość prosta. Analyzery kalibrują nam się mniej więcej te 15 minut. Po 15 minutach wyniki są już w miarę miarodajne. Nieważne, czy huncimy godzinę, 2 czy więcej. Wiadomo, im dłuższy będzie hunt, tym teoretycznie ten wynik jest bardziej miarodajny. Natomiast jeśli hunt trwa na przykład godzinę, to w międzyczasie przyjdzie ktoś na respa, sprawdzi, czy jest wolne, w międzyczasie zapyta się, ile jeszcze będziemy, ktoś będzie robił questa, my musimy na chwilę przystanąć, bo coś tam, no i już te wyniki zostają, że tak powiem, zniekształcone. Natomiast 15 minut raczej zawsze uda nam się w miarę bez żadnych perturbacji z takiego hunta zrobić testowego. No oczywiście potem to uśredniamy i ekstrapolujemy na powiedzmy godzinę i mamy jakiś tam wynik. Natomiast ja będę się tu opierał na 15-minutowych sesjach. No i tak naprawdę, co jeszcze istotne, używałem tylko awalanżełnek oraz UEK. Nie rzucałem wave'ów, ponieważ nie chciałem, żeby to zakłóciło mi w jakiś sposób wyniki. Ponieważ jak rzucamy wave'a, raz trafimy 3 potwory, raz trafimy 5 potworów, no i ten wynik już tutaj jest zniekształcony w zależności od tego, jak te potwory nam się ułożyły. Natomiast z samego awa i łeka uderzamy w miarę zawsze tyle samo mobków. No i na tym polegał mniej więcej mój test. Zawsze biegałem w miarę tak samo, starałem się robić praktycznie identyczne pule w miarę możliwości, natomiast elfy to miejscówka, którą znam dość dobrze i myślę, że szło mi to całkiem nieźle, ponieważ przy tych huntach Soul Hexerem zabiłem 229 mobów w 15 minut, Cobra Rodem 234, Lion Rodem 233, czyli prawie identyczne. Natomiast przy Cobrze i Lionie było tych mobków troszkę więcej, prawdopodobnie dlatego, że gdzieś tam jakieś było przesunięcie, że 15 minut wybiło w trakcie jak biłem klatę, gdzieś inaczej przebiegłem, coś w ten deseń, no i po prostu byłem w trakcie pula, natomiast screena ze statystykami robiłem już po zbiciu tego pula, więc tutaj jest to różnica na ich korzyść. No i jeśli chodzi o wyniki, no to notowałem sobie DPS-a, którego zrobiłem w 15 minut, expa, którego wbiłem w 15 minut,
wartość supli, które zużyłem w 15 minut oraz healing, który w 15 minut musiałem zrobić, żeby przeżyć po prostu na respie. I jeśli chodzi o same te wyniki, oprócz tego notowałem też, ile jakich potworów w tym czasie zbiłem, no bo to też w jakiś sposób tutaj mogłoby zaburzać ten wynik, a z drugiej strony potwierdza to, że w miarę jest on miarodajny. Jeśli ktoś oczywiście będzie chciał sobie to dokładnie policzyć, no to wszystkie te statystyki, które ja zdobyłem, widzicie oczywiście cały czas tutaj na ekranie. Dobrze. Teraz abstrahując od samych statystyk, zastanówmy się, czym się różnią te różdżki na papierze. Soul Hexer ma 5 Magic Leveli dodatkowych, Cobra i Lion mają po 2. Soul Hexer ma 5% wampiryzmu, no tutaj przewaga Cobra Roda 18%. Lion go nie ma. Hexer ma 3% mana licza wbudowanego, pozostałe nie mają. No i Hexer ma jeszcze 12% odporności na lód, no ale to od tego się odcinam, tak jak mówiłem, odporność to jest już kwestia indywidualna, nie biorę jej tutaj pod uwagę. No i oprócz tego Lionheart ma jeszcze 35% wbudowanego kryta, te dwie tego nie mają, tu korzystamy z Imbuingu. Więc no na papierze widzimy, że już jeśli chodzi o Magic Level mamy mana licza, Hexer jest lepszy do tego, jeśli wrzucimy sobie, możemy sobie wrzucić dodatkowo te Magic Levele z Imbu, ponieważ mamy te 3% mana licza, więc w praktyce te 3% są wystarczające. Jeśli jeszcze mamy do tego mana licza w hełmie, naprawdę jest to wystarczające, czy w Team Huncie, czy solo. Tej many będzie nam wystarczać, nie ma konieczności wrzucania sobie mana licza w Hexera, natomiast jeśli ktoś by się skupiał na proficie, no to myślę, że byłby mana licz lepszą opcją niż tutaj Magic Levele, no bo robię osobiście z własnych oczu, robię dużo większego waste'a w Team Huncie niż kiedy korzystałem z mana licza, czy nawet z Cobra Roda z mana liczem. Dobrze. Ale przejdźmy sobie do samych wyników. Tak naprawdę, no, mnie te wyniki naprawdę zdziwiły. Na papierze, jak widzicie na ekranie, Soul Hexer wypadł najgorzej, no natomiast jest to według mnie w granicach błędu pomiarowego, ponieważ 1% odstępstwa, czy tam różnicy między różdżkami, jeśli chodzi o zrobionego Dipsa czy Expa, no to wynika właśnie z tego, że na przykład w momencie jak wybiło 15 minut, no to na Hexerze mogłem już zbić klatę i zrobić screenshota, natomiast z Cobrą czy z Lionem jeszcze biłem jakieś potworki, czy tam jeszcze jakieś mi się zlurowały i musiałem je wybić zanim zrobiłem screenshota, więc 1% naprawdę w 15 minut, ja to traktuję jako błąd pomiarowy, to nie jest dla mnie żadna różnica. Natomiast jeśli chodzi o suple, no to tutaj już różnice są duże, bo 34, prawie 35% na korzyść Cobra Roda, mniejszego waste'a, no to wynika oczywiście z tego, że mamy 18% wampiryzmu, więc tu automatycznie dużo mniej leczymy się z Exurivity, bo odzyskujemy bardzo dużo HP z samych zadawanych obrażeń. Oprócz tego oczywiście imbu na mana licza, które no w imbu dostajemy dużo więcej niż w tym wbudowanym w Hexerze. Natomiast jeśli chodzi o Liona, no to tutaj różnica już nie jest tak duża, jest to niecałe 8% na korzyść Liona, ze względu na to, że po prostu w Lionie miałem imbu na manę, na Hexerze go nie miałem, bo miałem Magic Levele. Jeśli chodzi natomiast o healing, no to najmniej musiałem się leczyć z Cobra Rodem, 7% mniej niż mając Hexera. Natomiast prawie 7% więcej niż z Hexerem musiałem się leczyć używając Lion Roda, więc tutaj Lion wypadał najgorzej. No i tak jak wspomniałem, zabiłem 229 mobków korzystając z Hexera, 234 z Cobra Roda oraz 233 z Lion Roda. Oczywiście pojedynczych mobów liczby się troszeczkę różniły. Różne mobki mają różne HP. No natomiast przeliczając ilość mobków
ilość zadanego dipsa przez ilość mobków, wychodzi na to, że najwięcej dipsa jednak zadałem z Soul Hexera, potem był Lion Rod, a na końcu był Cobra Rod. No i to wynika z tego, że i w Hexerze, i w Lion Rodzie miałem po prostu włożone Magic Levele, więc troszkę więcej tych obrażeń zadawałem. Statystyki, której tutaj jeszcze brakuje, jest exp na godzinę, ponieważ no ciężko jest to tak naprawdę na jednym screenshocie uwiecznić, ile expa na godzinę się robi z jaką różdżką, natomiast no tutaj Soul Hexer miał przewagę. Nie była to duża przewaga, było to rzędu 100 czy 200k na godzinę więcej, więc różnica nie była jakaś mega duża i jednak no z Hexerem ten exp był troszkę wyższy. No ale to nadal tutaj, jeśli chodzi o przeliczenie dipsa per mobek, no to jest mniej więcej 1% różnicy na korzyść Soul Hexera. Dobrze, no ale spójrzmy na to teraz, co te statystyki nam mówią. Mianowicie, jeśli expimy solo, no to Soul Hexer nie da nam za wiele. Tak naprawdę z mojego subiektywnego odczucia mogę wam powiedzieć, że najwygodniej, najprzyjemniej expiło mi się z Cobra Rodem, ponieważ no ten life leech dawał bardzo dużo, mana leech dawał bardzo dużo i po prostu wygodniej mi się hunciło. Fakt, Cobra Rod był tieru pierwszego, więc teoretycznie miał 0,5% szansy na fatala. W praktyce przez 15 minut 2 razy wszedł ten fatal, więc mogę wam od razu przy okazji powiedzieć, że tier 1 od tier 0 nie różni się niczym, nie warto wydawać na to pieniędzy. Natomiast jeśli chcemy kupić się na profitowaniu solo, oczywiście nadal podkreślam solo, czy ogólnie gramy solo, uważam, że wydanie 250 czy 300 kk na Soul Hexera nie ma sensu, bo nawet jeśli włożylibyśmy mana leecha zamiast Magic Levela w tego Hexera, no i faktycznie robilibyśmy, w co wątpię, więcej profitu niż z Cobra Rodem, expiąc solo, no to nawet jeśli to by było 100k profitu na godzinę więcej, no to policzcie sobie, jak długo musielibyście profitować, żeby tego Soul Hexera odrobić, robiąc o 100k na godzinę więcej. Więc w takim wypadku tym bardziej myślę Cobra Rod będzie lepszym wyjściem. Jeśli jesteśmy solo graczem, nie expimy w Team Huntach, na pewno ja osobiście nie wydawałbym takiej kasy na Hexera. Natomiast po drugiej stronie bramki jest tutaj Team Hunt, expienie w duo, w Team Huncie. No tutaj też zależy, na czym się skupiamy. Jeśli na proficie, no to nadal policzcie, ile trzeba, żeby odrobić cenę Soul Hexera. Natomiast jeśli wbijemy w Forwocu i zależy nam głównie na expie, no to już jest kwestia minimalizacji, maksymalizacji, tak? Jeśli zależy nam na tym, żeby robić jak najlepsze cyferki, wbijać jak najwięcej expa na godzinę, no to wtedy Hexer będzie po prostu najlepszą opcją, zwłaszcza jeśli nie jest dla nas tak bardzo istotny profit, tylko czysto exp, obrażenia, exp, no to Hexer tutaj po prostu zrobi robotę, no bo w stosunku do Cobra Roda, no mamy tu jakieś 6 Magic Leveli, 7 Magic Leveli więcej, tak, bo mamy 3 bazowo, do tego w Hexera możemy sobie włożyć Magic Level, więc mamy 7 Magic Leveli więcej niż w Cobra Rodzie, no a to już jest dość sporo, zwłaszcza jeśli mamy wysoki Magic Level, no to wbicie 7 Magic Leveli, może w ten sposób, jeśli mamy tak jak w moim przypadku, ja mam 120 Magic Level na czysto, wbicie kolejnych 7 Magic Leveli to jest już koszt około 500 czy 600 kk, natomiast Hexer mam ten sam efekt za połowę z tego, więc w takim wypadku myślę, że już warto go rozważać. No i oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli chodzi o leczenie, no to tutaj Magic Level daje dość sporo, bo nawet jeśli porównywałem go z Eldritch Rodem, który ma dodatkowy Magic Level do leczenia, no to Soul Hexer Eldritch Roda po prostu zjadał i leczyłem dużo więcej z Hexera. No i to jest druga strona barykady, czyli solo hunty. Nie warto, myślę, inwestować w Hexera. Team Hunty
warto, bo raz, że maksymalizujemy wyniki, 2, robimy to dla drużyny, jesteśmy teamplayerem, zadajemy więcej obrażeń, więcej leczymy, więc drużyna ma z tego dodatkowy benefit. Jeśli możemy sobie pozwolić na wydanie takiej kasy na różdżkę, to wtedy myślę, że warto. No i to jest, myślę, takie dość kluczowe podsumowanie, że jeśli ktoś gra solo, to nie warto wydawać takiej kasy, no chyba, że kogoś stać, no to kto bogatemu zabroni. Oczywiście może sobie kupić Hexera, może wkładać w niego mana licza, może wkładać w niego Magic Level. W obu konfiguracjach Hexer jest mega fajny. Natomiast jeśli ktoś musiałby specjalnie gdzieś kombinować, skąd wytrzasnąć kaskę, żeby wyłożyć te 250 czy 300 kk, no to tutaj bym raczej sobie żył, nie wypływał. Natomiast jeśli gramy w Team Huncie, jeśli jesteśmy w stanie sobie pozwolić na wydanie takiej kasy na różdżkę, no to na pewno tego expa nam trochę podbije. Zadajemy więcej damage'u, mobki szybciej padają, my jesteśmy bezpieczniejsi, do tego więcej leczymy, do tego robimy większy profit na godzinę. No, z tym profitem może bym nie przesadzał, no bo tak jak ja osobiście zauważyłem, no to robię jakieś 20% więcej waste'a na godzinę, korzystając z Hexera z Magic Levelem włożonym zamiast różdżki z Manaliczem. No natomiast, tak jak mówię, my koncentrowaliśmy się raczej na cyferkach, żeby wbijać jak najwięcej expa, a nie żeby zrobić 100 czy 200k profitu więcej na tym Team Huncie, więc w takim wypadku było to dla mnie nieistotne. No i dobrze. Dajcie znać, co wy myślicie o tych wynikach. Być może coś powinienem zmienić w samej metodologii tego testu. Być może macie inne spostrzeżenia, inne spojrzenie na samą kwestię, czy warto taką kasę w Soul Hexera wyłożyć. Dajcie znać, czy chcecie też taki filmik porównujący różdżkę dla MS-a. Tam jest mechanika różdżki jest troszkę inna kwestia, więc też te cyfry będą inaczej się rozkładać. Więc pewnie wam taki teścik też w przyszłości nagram. No, jeśli oczywiście film się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeśli nadal nie subskrybujecie kanału, no to zasubskrybujcie. Oczywiście zapraszam na live'y na Twitchu, Twitch TV/wujegracel. A ja się z wami dzisiaj żegnam. Wszystkiego dobrego życzę i cześć, do usłyszenia, hej.